Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj opowiem o tym, co mnie interesuje, jak zwykle. A dzisiaj opowiem o informacji w muzyce, w ogóle o przepływie informacji muzycznej, No i tutaj będziemy poruszać się w takich dwóch jakby biegunach. Jednym końcem naszej historii będzie pan Debussy, a drugim interfejs MIDI, czyli i tu mamy zapisaną muzykę i w protokole MIDI mamy zapisaną muzykę. Co ciekawe, to jest ważne, żebyście zrozumieli, o co chodzi w MIDI. Wielu ludzi odrzuca od MIDI to, że myślą, że MIDI to jest po prostu, mylą MIDI z MIDI standard, z dźwiękami MIDI, które były implementowane w kartach muzycznych w latach 90. Dziękuję, kochana. Dostałem właśnie obrazek od córeczki. Dziękuję, Aniołku. Proszę. Dzięki, kochana. To ja lecę robić następny? Dobrze, dziękuję, pszczółko. O, bardzo ładny obrazek. Tak przy okazji, bo będziemy też mówić o twórczości trochę i tutaj macie przykład pięknego dzieła sztuki, prawdziwego, w pełni. Jeszcze sobie jeszcze sobie o tym pogadamy później, ale Zuzia, Debussy i MIDI, tak? No to jedziemy. Czyli ludzie często mylą MIDI albo rozumieją MIDI poprzez dźwięki General MIDI, tak zwanego standardu 1.2 też, 1 i 2. A to błąd, bo w MIDI wcale nie chodzi o to, w MIDI nie chodzi o brzmienie, nie chodzi o instrumenty w jakiś sposób fejkowane, oszukiwane, generowane przez komputer czy inne urządzenia, które miały udawać prawdziwe instrumenty i miały zastąpić jakby w domyśle cały muzyczny arsenał środków i przede wszystkim muzyków, niestety. No ale to nie wyszło. Znaczy to wyszło w pewnym zakresie, bo w pewnych rodzajach muzyki, w pewnych obszarach MIDI świetnie się sprawdza jako generator dźwięku i jak najbardziej wesela, super. Czy z całym szacunkiem dla wesel i tak dalej. No ale jakby osoby, które gdzieś nurkują w tematy związane z brzmieniem czy akustyką, po prostu dostają od razu wysypki, jak słuchać MIDI, to nie, wyrzuć, po co? Kochały ją wszystkie psy. Lata 80., nie? Generalnie cheese. No właśnie nie. Chodzi o to, że jest dokładnie na odwrót, więc MIDI jakby jest skrzywdzone przez wszystko to, co się wydarzyło za pomocą tego protokołu w naszej cywilizacji, ale MIDI jest to protokół. To jest protokół informacyjny. MIDI dokładnie skrót, z tego co pamiętam, znaczy Musical Information Data Interface. Chodzi o przesył danych po prostu, komputerowych danych, do porozumiewania się pomiędzy instrumentami, a dokładniej do porozumiewania się pomiędzy sekwenserem, a powiedzmy syntezatorem czy samplerem, czyli czym jest MIDI? MIDI jest dokładnie tym. To jest protokół MIDI. Tak wygląda MIDI. To, co mam w ręku, nic więcej. To, co mam w ręku, nie gra. To szeleści. Może szeleścić. Możemy to sobie wydawać z tego różne dźwięki. Ale co to ma wspólnego z tym, co tu jest w środku zapisane? To, jaki dźwięk rozlega się przy miętoleniu nut Debussy'ego z jego muzyką? Co to ma wspólnego? To samo właśnie wspólnego ma z brzmieniem i muzyką to, co jest przesyłane przez protokół MIDI.
z jednej strony nic, jako fizyczne medium, jako fizyczny przedmiot, czy fizyczny przedmiot w postaci tego interfejsu, czy danych, które lecą przez kabel, w postaci zmian po prostu potencjałów elektrycznych. I tak samo mamy tutaj, proszę bardzo. Da się tak słuchać Debussy'ego? No niektórzy potrafią, moi koledzy z Akademii na pewno. Popatrzą tutaj i będą słyszeć muzykę. Ale to nie po to zostało wymyślone. I to jest właśnie ta magia MIDI, że jakby ta sama siła przekazu, ta sama ważkość i jakby pojemność informacyjna tego medium jest właśnie taka jak tu, jak w nutach. Po prostu można zapisać wszystko. Dokładnie wszystko, co sobie wymyślisz. A to, jak to zabrzmi, to jest zupełnie inna historia. Kto weźmie te nuty, jaki pianista do tego siądzie i co on z tym zrobi, to dokładnie ma takie samo przełożenie na końcowy efekt, jak to, jaki syntezator, sampler albo inne urządzenie generujące dźwięk znajdzie się na końcu łańcucha MIDI i będzie przetwarzać informację muzyczną na brzmienie. Czyli tu mamy nuty muzyk, a tu mamy nuty w postaci protokołu MIDI, czyli po prostu słów 8-bitowych i syntezator, sampler albo komputer, który jest na końcu. Czyli czujecie tą... Nie? Czujemy to? Tu siada pianista i robi co chce i możecie go kochać, nienawidzić, a te same nuty, będzie inny, tak? Nie podoba się, będzie inny, bardzo się podoba, nuty te same. Tak samo tutaj. Protokół MIDI, informacja ta sama, jeden syntezator, jeden muzyk elektroakustyczny, jest super, inny syntezator i jest kicha, nie da się w ogóle tego słuchać. Czyli medium, tak? Medium. No i to jest potęga. To jest potęga, tak samo potężna rzecz, silna jak zapis nutowy. I na nasze szczęście, ponieważ tak się jakoś fajnie składa, że żyjemy w czasach, gdzie no nie chciałbym tu wchodzić w jakieś tam filozoficzno, nie wiem, jakieś egzystencjalne obszary, ale generalnie jest łatwiej żyć, tak? Można sobie powiedzieć. Znaczy ja wiem, że to są różne zdania na ten temat, ale no robactwo nam nie dokucza, tak? Żyjemy w ciepłym, suchym, mamy kaloryfer, ubrania całe, dziur i tak dalej. No łatwiej się żyje niż 300 lat temu, myślę. Przynajmniej przeciętnym ludziom, nie wiem jak żyli królowie. I dzisiaj też nie wiem, ale na moim poziomie jakby da się odczuć pewien progres. No więc tak samo jest z muzyką. Tak samo jest mniej więcej z muzyką. Chodzi o to, że mamy dostępnych dzisiaj mnóstwo narzędzi, technologii, które w ogóle były nie do pomyślenia jakiś czas temu. A już do tego, żeby ich używać w domu, to w ogóle zapomnij, tak? Jak pan Zinowiew, współtwórca EMS-u, no to wziął sobie księżniczkę za żonę w latach 60. Zinowiew, no i miał komputer w ogrodzie dzięki temu, bo ona sprzedała swoją brylantową kolię, nie? Z wesela. I on mógł kupić za to komputer i był to pierwszy chyba komputer w posiadaniu w ogóle prywatnym w historii ludzkości, taki w tym przynajmniej rozmiarze możliwości jego muzycznych i w ogóle obliczeniowych. My nie musimy już sprzedawać brylantowych coli, ponieważ w centrum handlowym Browar jest na przykład sklep muzyczny w Poznaniu, gdzie taki interfejs MIDI można kupić w cenie 160 zł. Do tego po prostu dokupujemy laptop, może być używany z Allegro za 250 zł i już, i to wszystko właściwie, czego nam potrzeba. Tutaj prześledzimy sobie takich kilka układów. Chciałem na przykładzie mojego ostatniego utworu na Neofonie i chciałem pokazać od strony technologicznej, jak coś takiego można zrobić. Od strony, w ogóle od wszystkich stron i przy okazji poopowiadać troszeczkę o tym, o technologii, o MIDI, o muzyce, o informacji po prostu. Przelecimy sobie przez kilka rzeczy. Chciałbym Was z tym MIDI dobrze zapoznać i udowodnić tą moją tezę
że jest to rzecz równie potężna jak to, a nawet pod wieloma względami potężniejsza. I chciałbym też, żebyście zrozumieli, czym jest ten protokół informacji, czym w ogóle jest, co to w ogóle znaczy protokół, co to jest przesyłanie informacji muzycznej między urządzeniami. Zrobimy sobie jakieś tam, może nawet ćwiczonko z Arduino, zbudujemy jakieś małe urządzonko, nawet sobie też przeanalizuję swój setup, pokażę po kolei, jak od koncepcji do wykonania tego utworu doszło. Po prostu chcę się tym podzielić, bo ze mną też ktoś się podzielił tym wszystkim, w sensie planety i świata, czy to pod postacią konkretnych osób, czy technologii przedmiotów, ludzkiej myśli, nawet zaklętej w tym urządzeniu. Ja po prostu czuję, jakby to był taki przekaz, który do mnie idzie, z którego ja korzystam w pełni, mam z tego ogromną przyjemność i cały czas korzystając z tych rzeczy i z sytuacji w ogóle, w jakich się znajduję, czuję taką ogromną wdzięczność i jednocześnie ośmiela mnie to też do przekazywania tego dalej po prostu. Chcę to pokazać dalej, dokumentować i przekazywać światu. Każdy teraz może mieć własną telewizję, więc to po prostu robię w nadziei, że więcej tatusiów, więcej osób, bo wielu ośmieli się do tego, żeby po prostu tworzyć w muzyce, które jest pięknym medium, jest cudownym w ogóle żywiołem i tyle. A wielu ludzi myśli, że jak nie nauczyło się grać na fortepianie do 30 roku życia na przykład, to już koniec. Nie? No właśnie nie koniec. To jest dokładnie na odwrót. Jak ktoś zajmuje się muzyką po 30, czy tam koło 40, albo nie wiem, w ogóle ominęła go edukacja muzyczna jakakolwiek, to ma ten ogromny przywilej i ogromne szczęście, że jest po prostu niesformatowany. Jest niesformatowany, jest tylko sformatowany medialnie, tym co przyswajał przez lata, co z otaczającej nas tutaj audiosfery medialnej. To jest jakby format umysłu, który się odbył, ale myślę, że od tego można się jakoś zdystansować, jeżeli ktoś ma ochotę i szukać własnych rzeczy. No i to jest fajne, ciekawe, bardzo otwierające i można z tego mieć kupę radości. No i właśnie po to robię te wideo, tak? Po to kręcę, żeby to pokazać. Prowadzę też warsztaty w Poznaniu związane z tymi rzeczami. Uczestnicy zazwyczaj są bardzo zadowoleni tych warsztatów i no i jest po prostu, świetnie się bawimy i widzę po tym, jak ludzie przyswajają tą wiedzę i po rzeczach, które produkujemy jakby w trakcie takich zajęć, no widzę, że dla wielu ludzi jest to bardzo otwierające, odświeżające doświadczenie. Pomiędzy gdzieś znaleźć wartość jakąś.
No dziękuję, kochanie. O, plastelinowe teraz widzę, mamy motyw. Dzięki. Dzięki, aniołku. Proszę bardzo. Kolejna tutaj sztuka przychodzi do nas. Piękna, Zuśka. To jest tęcza i słonko? Tak. No super. Misia mi pomagała. I Misia pomagała, proszę bardzo. I właśnie tego będziemy się trzymać. No to jedziemy dalej. Wszelka godna uwagi działalność człowieka pochodzi z serca. Myślę sobie. Jest mnóstwo innych też aktywności, ale one mniej mnie w tej chwili zajmują, bo mówimy o muzyce. Aby to serce mogło się wyrazić, no to często korzysta z pomocy mózgu. No i tutaj następuje komunikacja. Ok. No i teraz mamy tutaj narządy zmysłów, ruchu, motorykę całą, ręce, oczy, uszy, no i wiele innych rzeczy, którym się możemy posłużyć, na przykład zęby. Możemy sobie zaśpiewać. Wiele innych rzeczy. W każdym razie tutaj zachodzi komunikacja. Przejście jakiejś treści. No i można by to porównać do protokołu MIDI. Do sytuacji, jaką mamy w MIDI. A jak to wygląda w instrumencie, we współczesnym syntezatorze cyfrowym? No wygląda to tak, że mamy sobie syntezator. Pozwólcie, że już czarnych klawiszy nie narysuję. Mamy sobie syntezator i on w środku ma część, która generuje dźwięk. Nazwijmy sobie generator. I ten generator generuje dźwięk na zewnątrz. Powiedzmy sobie kanał lewy, kanał prawy. Czy tam ma głośniki, nieważne. Generator generuje dźwięk na zewnątrz. A teraz tak, ten generator generuje te dźwięki na podstawie tego, co dostaje z klawiatury. W takim razie przejdźmy do odbioru. Chmury, które nadpłynęły nad pański kraj, należy skroplić. W tym celu instalujemy na pustyni sieć balonów na uwięzi. Każdy balon dźwiga lodówkę. Z oziębionej chmury tworzy się deszcz. No, reszta jest oczywista. No to wtedy wygląda to tak, że tutaj płynie sygnał do generatora. Kiedy wciskam przycisk, generator otrzymuje sygnał i emituje dźwięk. I teraz tak, mamy coś takiego właśnie jak protokół MIDI. MIDI ma swoje wejście i wyjście. In and out. Chciałbym jeszcze zerknąć do dokumentacji. Wciąż jeszcze niejasne są dla mnie pewne technologiczne szczegóły pańskiej metody. W młodości nad nauki ścisłe przekładałem piękną. Jestem humanistą. I teraz możemy zrobić tak, że sygnał MIDI możemy podłączyć do generatora. Tu wtedy robimy przerwę. Oczywiście robimy to za pomocą przycisków, czy tam innych ustawień,
w syntezatorze. Każdy, kto ma współczesny cyfrowy syntezator czy keyboard, zaawansowany w miarę oczywiście, jeżeli doczyta instrukcję obsługi, zobaczy sobie, o co nam chodzi, to trafi na mniej więcej taki właśnie diagram. I teraz tak. To jest synteza. No to jest genialne. To jest genialne w swojej prostocie. Co za umysł! Pascal i Machiavelli w jednej osobie. Pan jest geniuszem. Natomiast MIDI out jest podłączone tutaj. Tak? Czyli mamy coś takiego, że wychodzi sygnał z syntezatora. I wchodzi sygnał do syntezatora. I możemy go sterować z zewnątrz. Jeżeli tutaj przerwiemy to połączenie z wewnętrznym generatorem sygnałów sterujących, czyli klawiaturą. Tak? Czyli tutaj no nie mogę się oprzeć jak już. O. Czyli mamy tutaj klawiaturę, tak? No i teraz na tym polega cała ta zabawa. I teraz potraktujemy to, że źródłem sygnałów sterujących jest klawiatura, a źródłem dźwięku, czyli generatorem jest powiedzmy generator typu właśnie General MIDI, który tam udaje trąbkę, puzon, nie wiem, jakieś z piekła rodem w ogóle, jakieś bzdury i sobie na tym gramy. No to mamy taki po prostu zwyczajny MIDI ser, prawda? Czyli to, co męczy na dłuższą metę albo w ogóle do siebie nie dopuszcza nawet ludzi, którzy szukają różnych nowych rzeczy. Kochały ją wszystkie psy. Teraz tą modyfikację, czyli sobie powiemy, że rozłącz wewnętrzne połączenie między generatorem i sterowaniem i doprowadzimy sygnał z zewnątrz, do tego zwykłego generatora nawet, już może się zrobić ciekawie. Nawet jeżeli doprowadzimy coś na przykład szybszego z 10 razy niż to, na co pozwala nam ręka, żeby wciskać te klawisze, albo na przykład możemy sobie po 20 czy 40 polifonicznych akordów na przykład wysyłać i sprawdzać, co się dzieje z sekwensera. No to już się zaczyna robić ciekawie. Tutaj jest to dosyć bardzo, to jest takie ładnie to jest połączone wszystko w ogóle z rozwojem muzyki i technologii, bo na początku, na przełomie wieków chyba, tak, było coś takiego, zaraz wam pokażę, tylko książkę przyniosę. Trafiłem ją przypadkiem gdzieś w antykwariacie pana Stanisława Pruszyńskiego. Książka Stanisława Pruszyńskiego, profesora Akademii Muzycznej w Warszawie i znanego kompozytora. Jest pierwszym w języku polskim tak obszernym i wielostronnym opracowaniem poświęconym mechanizmom grającym, które stały się pasją życiową autora. Jest to po prostu wspaniała książka. Świat mechanizmów grających opowiada o właśnie mechanizmach grających. I autor tutaj pięknie pisze, to nas będzie bardzo interesować, na przykład kartą z perforacją do orchiestronu. Autor jedzie przez wszystkie maszyny, jakie w ogóle kiedyś grały, począwszy od jakichś butelek zamurowywanych w ścianach zamków, żeby na wietrze wydawały jakieś potępieńcze wycia, automatyczna kobza i tak dalej. Jest to naprawdę świetna rzecz. Tu mam jakieś potem organety, wszystkie możliwe pozytywki, automaty. Nie unika autor również takich fajnych technologicznych różnych szczegółów. Wszystko co grało, brzęczało i tak dalej. Tutaj jest również coś naprawdę niesamowitego, co osobiście mnie bardzo fascynuje. O właśnie. Fortepian odtwarzający Steinway Weld. To były niesamowite, po prostu wstrząsające wręcz maszyny. One gdzieś początek swój biorą w automatycznym pianinie. Były to takie przystawki po prostu, które się dostawiało do pianina, które grały. Po prostu miały tyle samo popychaczy jakby co klawiszy i z perforowanej taśmy jechały czy z czegoś tam.
Są to, potem wbudowano to od razu w fortepian i są to po prostu niesamowicie wyrafinowane mechanizmy pneumatyczno-mechaniczne. To jest właśnie niesamowite, że tutaj okazało się, że na tamte czasy, bo to nie jest sterowane elektrycznie, tutaj mamy na przykład napęd elektryczny, ale tylko do napędzania kompresora i mechanizmu przesuwu taśmy perforowanej. Pneumatyka, odwołano się do pneumatyki po prostu, do powietrza jako do najbardziej elastycznego i dynamicznego medium, jakie wtedy mogli sobie wyobrazić. No i był taki pan Nankarnow, kompozytor, który swoje kompozycje opracowywał w ten sposób, że perforował taśmę właśnie pianoroli do odtwarzania w fortepianie grającym. Dawało mu to ogromne możliwości właśnie artykulacyjne, szybkości dźwięku, uderzania akordów bardzo rozbudowanych i licznych, naraz kilkudziesięciu na przykład dźwięków. No jest to wszystko jakiś wstęp do MIDI. A sekwenser jest to po prostu jakby odpowiednik tej perforowanej taśmy, gdzie mamy ścieżkę, która sobie leci. Mamy jakieś metrum założone, niestety, i co za tym idzie kwantyzację, czyli to, co uderzamy na klawiaturze, jest zapisywane. No i teraz ten sekwenser zapisuje po prostu to, co gramy. Dłużej, krócej, ciszej, głośniej. No i to po prostu każdy taką pianorolkę widział w komputerze, sobie to po prostu leci i gra. Więc postanowiłem zrobić to tak. Jakby mówię teraz o zawartości, o takiej technologicznej warstwie utworu czy komponowania. W ogóle na razie nie mówimy o samej zawartości tej istotnej, tego co się będzie działo. No ale do tego dojdziemy, chociaż niektórzy o tym w ogóle nie mówią, inni twierdzą, że o tym się nie da mówić. Niemniej jednak ja myślę, że nie mam z tym problemu. I do samej warstwy kompozycji też za chwilę dojdziemy, zawartości jakby muzycznej, mentalnej, czy tam duchowej, tego co się tam działo. No a póki co jeszcze pogadam sobie o sprzęcie trochę. Ponieważ fajnie jest znać się na sprzęcie, bo wtedy można robić fajne rzeczy i w ogóle można zrobić bardzo dużo. Po prostu warto, nie? Jak ktoś gra na trąbce, to wie o niej wszystko, więc jak ktoś jest muzykiem elektroakustycznym czy kompozytorem elektroakustycznym, no to powinien te graty też znać, nie? Choćby instrukcję od samplera przeczytać, którego chce użyć. Jest to na pewno bardzo rozwijająca lektura, przynajmniej te 500 stron trzeba przelecieć. Gorąco polecam. Jest to niewyczerpane źródło inspiracji, lektura do sprzętu. I teraz tak. Pomyślałem sobie tak. Mam taki fajny kontroler, który zrobiłem. Jest tutaj kawałek klawiatury. Jest tutaj taki zespół potencjometryczny do sterowania ręką. Tu są jakieś fajne potencjometry jeszcze. Tu jest sterowanie. No i tutaj jest jedna ręka, druga. Na tym się gra, zaraz też tam sobie o tym opowiemy więcej. No i jest takie urządzonko i pomyślałem sobie tak, najprościej zrobię tak, że wezmę teraz z niego, wyślę informację do kompa. A potem z kompa wyślę to sobie do samplera, w którym to samplerze
cały pejzaż dźwiękowy zawrę. I tak, myślałem sobie, ale żeby to nie było takie drewniane, że coś tu nagrałem na MIDI i ta pianorolka sobie leci. No to pomyślałem, że zrobię sobie po prostu tutaj połączenie też takie, żeby grać sobie na żywo jakąś, zostawić sobie jakąś część tego występu, jakąś część warstwy dźwiękowej do tego, żeby grać nią na żywo. Nie ma w ogóle problemu z czymś takim, zaraz wam powiem dlaczego. Więc tutaj przez komputer przeprowadziłem sobie jeszcze jeden sygnał równolegle z tej klawiatury, czyli jakby jeden był jeden z kompa, a drugi tutaj się dzieją jakieś tam rzeczy, coś tam piszczy, coś tam się przesuwa, a drugi po prostu regularnie ciągnę do samplera. I teraz tak, MIDI pracuje na 16 kanałach. Co to znaczy? Że możecie jakby równolegle 16 takich samych sytuacji, jak tych tutaj setupów, 16 takich samych sytuacji możecie jednym kablem zasilić, informacje przesłać jednym kabelkiem. No i to daje szereg naprawdę ciekawych możliwości. Wielokanałowa struktura MIDI jest właśnie jedną z rzeczy, która mnie pociąga w tym systemie. I ja sobie to postanowiłem zrobić tak, że skrócę teraz trochę. Kompozycja mniej więcej wygląda tak, że w kompozycji są trzy główne jakby kierunki dźwięków i jeden dźwięk, który tak sobie luźno chodzi, jest czwarty. Czyli mam raz, dwa, trzy, cztery. Powiedziałem sobie, że to będą 4 kanały MIDI, po których będą się odbywać różne rzeczy po tych kanałach. No i teraz, jak pomyślałem, tak zrobiłem. 3 kanały MIDI lecą przez komputer. Pierwszy, drugi i trzeci. A 4. kanał leci bezpośrednio z kontrolera MIDI. I on jest grany na żywo podczas koncertu czy nagrania. I fajne jest też to, że w ogóle nie muszę znać nut i w ogóle mnie to nie interesuje, ponieważ na komputerze widzę w sekwencerze, dokładnie widzę jakby gdzie, w którym miejscu utworu jest czas odtwarzania. Ponieważ są traki MIDI pokazane i leci czas, to się przesuwa, więc jakby widzę, gdzie ta moja 4. ścieżka do grania, kiedy powinienem grać i co, w jakim miejscu, jakby wszystko to, kiedy to będzie, kiedy to było, jakby wszystkim w realnym czasie na żywo steruje i kontroluje to ten komputer. No i fajnie, pomyślałem, dobra, tak zrobimy. Komputer, czemu nie? Niech to leci, niech to gra. I tak się postanowiłem zabawić. I teraz opowiem o tych 4 kanałach, co to znaczy. Kanał pierwszy, channel 2, channel 3 i channel 4. Teraz co to znaczy? No to jest naprawdę mocna rzecz, ponieważ każdym z tych kanałów informacji możemy wysyłać mnóstwo rzeczy równocześnie i są to rzeczy takie jak która nuta ma zagrać. W standardzie MIDI mamy od 0 do 127 bodajże, czy tam 127 dźwięków z takim samym poziomem wysokości, jakby głośności, czyli od 0 do 127 poziomów wysokości dźwięku. Czy to jest 126 z zerem, czy to jest 128? No, nieważne. W każdym razie tak to wygląda, czyli wysyłam jedną informację, która nuta, 2 jak głośno. No i oczywiście to kiedy ma zabrzmieć, kiedy ma wybrzmieć, kiedy ma się zamknąć, kiedy ma się otworzyć i głośność tego wydarzenia. I oprócz tego jeszcze trzecia rzecz, bardzo ważna, to jest tak zwany continuous change, sygnał wysyłany, czyli CC. Jest to jakby szereg wartości też od 0 do 127. Jak macie jakiś potencjometr, no to on po prostu jak będziemy nim obracać, to ta
wartość, jak on będzie tutaj, jest próbkowana od 0 do 127. Jak kręcimy sobie potencjometrem na kontrolerze, to on wysyła do sekwensera czy do instrumentu właśnie informację taką, że na bieżąco to się zmienia 0, tam 21, 30, 47, tak wysyła i kręcimy, cały czas to wychodzi. No i teraz wyobraźcie sobie, że możemy takich rzeczy jednocześnie w standardzie MIDI zrobić 16, tak? Mamy 16 kanałów do dyspozycji, gdzie równolegle możemy pchać taką porcję informacji muzycznej. Ciekawe, nie? Czyli innymi słowy możemy na przykład zasilać 16 syntezatorów równolegle z jednego sekwensera. No więc ja postanowiłem sobie właśnie takie 4 kanały informacji wykorzystać równolegle. 3 z komputera i 4 kontrolowany na żywo. I teraz przełóżmy to jakoś na ludzki język. Co to w ogóle znaczy? Z partytury graficznej, którą narysowałem, wyszło mi, że mam 4 głosy w tym utworze. 3 sterowane komputerem, 1 grany na żywo. Więc pomyślałem sobie, skoro mam głosy, no to niech to będzie mój głos. Wziąłem rekorder, poszedłem do łazienki i nagrałem takie sekwencje dźwięków paszczą, takie jak teraz możecie usłyszeć. I wsamplowałem je do samplera. I teraz tak, jest coś takiego w komputerze, no albo w karcie dźwiękowej, zależy jak kto tam ma. Jest coś takiego jak wyjście cyfrowe i to wyjście cyfrowe może być albo realizowane przy pomocy medium światła, albo przy pomocy prądu. Po prostu mamy kable optyczne, światłowody, które łączą komputer z kartą dźwiękową, albo kartę dźwiękową, czy komputer z samplerem i tak dalej. Normalnie przesyłamy informację cyfrową muzyczną. Jest to dosyć istotna rzecz, ponieważ jest to informacja przesyłana w formacie cyfrowym, nie w formacie analogowym. Tak? To jest bardzo ważne rozróżnienie, ponieważ informacja analogowa o dźwięku to wygląda tak, tak? A informacja cyfrowa o dźwięku to wygląda tak. Pomijając tam jakieś zagadnienia bardzo zaawansowane typu latencje, jakieś tam wewnętrzne jittery i inne zakłócenia na ścieżce cyfrowego sygnału, możemy się mówić, że w formacie uprościć sobie sprawę i życie, że w formacie cyfrowym błędów nie ma. W formacie analogowym błędów oczywiście nie ma, tym bardziej. No bo skąd by to się miały wziąć błędy? Jest to przecież informacja pełna, analogowa. W informacji analogowej jest inny problem. Tutaj mogą się pojawić różne przekłamania, albo to wynikające z przesterowań i tak dalej, ale też nie chcę w to wchodzić, bo to nas też nie dotyczy. Tutaj będą się pojawiać szumy, czyli jakby możemy, wiem, że to jest wielkie uproszczenie naprawdę i proszę się nie pienić, ci, którzy się na tym mocno znają, ale powiedzmy sobie, że w sygnale analogowym też przesyłanym na poziomie połączenia liniowego błędów nie ma, ale są szumy. Czyli mamy inny rodzaj jakby zakłóceń. Tu też są tam cyfrowe szumy, ale nie wchodzimy w to. Nie ma. Tu zakładamy, że nie ma. A tu są, bo no możemy je po prostu usłyszeć. Te szumy narastają cały czas przy każdym kopiowaniu materiału. I teraz jest tutaj jakiś poziom tych szumów, który się pojawia z różnych źródeł. Z komputera taki dźwięk wychodzi cudownie czysty, powiedzmy, ale już obarczony jakimś tam szumem przetworników cyfrowo-analogowych, a po drodze jeszcze dochodzą jakieś tam sprzężenia, czasami brumy minimalne, szumią kable, wtyczki, wszystko. I teraz jak to wyślemy sobie do samplera z komputera, tą próbkę, ten dźwięk spróbkujemy w samplerze, to już nam wychodzi po drodze mnóstwo jakby sytuacji, w których ten sygnał jest przetwarzany, czyli najpierw na wyjściu z kompa jest z postaci cyfrowej na analogową, czyli mamy tutaj przetwarzanie DA, Digital Analog, potem w samplerze oczywiście jest on znowu przetwarzany z analogu na cyfrę, czyli analog to digital i ta informacja w samplerze
w formie cyfrowej już jest obrabiana dalej. Tutaj też w komputerze ona jest przechowywana w formacie cyfrowym. Czyli zobaczcie, mamy 0,1, robimy z nimi coś dziwnego, to leci kablem, szumi, brudzi się i pierdzi, potem znowu zamieniamy to w 0,1 po to, żeby to wylądowało w samplerze. Więc oczywiście, jeżeli możemy to samo zrobić, popatrzcie, tą samą informację przesłać do maszyny z komputera bez przetwarzania jej z cyfry w analog, no to chyba jest to jakby ewidentny zysk, prawda? Więc olewamy całą ścieżkę analogową sygnału. Chociaż jest ona bardzo fajna i te szumy i to wszystko jest bardzo ładne, wdzięczne, może być miękkie, może być jakby kreacją, może być częścią zamierzenia muzycznego, ale zostawiamy to i przesyłamy informacje z kompa do samplera w formacie cyfrowym. I teraz mamy normalnie, ja na przykład w swoim Macu mam wyjście optyczne, to się nazywa Digital Opt. Jest to wtyczka gniazdko w formacie Toslink. Jest to po prostu piękny kabel, który jest zakończony taką sobie wtyczuszką, a z tej wtyczuszki wystaje łepek światłowodu i ten łepek pięknie świeci po prostu jak czerwona kropeczka. Normalnie kabel świeci, tak? Masz kabel, który świeci. Już choćby dlatego warto się tym zainteresować. No i ten kabel świeci. Jak idzie sygnał z komputera w tą stronę, to po prostu leci tutaj, jest sygnał, jest dioda laserowa, która nadaje, czy tam zwykła dioda, która nadaje po prostu tutaj miliony bitów. Mruga, tak szybko mruga, te 0,1 tak szybko są nadawane z tego nadajnika, że nam się to zlewa w oku jako jeden po prostu świecący ciągle punkt. No i to jest bardzo ładne, że przesyłamy ten sygnał światłem i ten cyfrowy sygnał trafia do samplera. Tak samo w drugą stronę. Jeżeli chcemy sobie to, co zagramy w samplerze, wysłać, nagrać sobie w komputerze, no to znowu bierzemy sobie drugi Toslink i wysyłamy to w drugą stronę, czyli z samplera do kompa, bo przeważnie urządzenie, które ma optyczne wejście, ma też optyczne wyjście. I to jest, moi kochani, bardzo ważna, fajna rzecz. Jak ktoś chce grzebać sobie w hardware'ze, bawić się w syntezę czy sampling i inne rzeczy i tworzenie muzyki w hardware'ze, nie tylko w komputerze, to zadbajcie o to, żeby i wasz komputer, wasza karta i syntezator czy sampler, na którym chcecie grać, miały cyfrową ścieżkę przesyłania sygnału, bo to się naprawdę przydaje, ponieważ raz, że jest to praca bardzo wygodna, ponieważ mamy tylko jeden kabelek i tam nic się nie dzieje, nie ma, że on się źle wsadzi, czy dobrze, on po prostu działa, albo nie, ale raczej działa. Kosztuje tyle samo, co zwykły kabel, a nawet czasem taniej, miedziany, z tym światłowodem w środku. No i odpadają nam wszystkie szumy z transmisji. No i teraz tak, czyli zacząłem ten swój głos wysyłać do samplera, czyli zacząłem go samplować. Co to znaczy? No i teraz, co to w ogóle jest sampler? Sampler to jest po prostu, to jest coś takiego, jakbyśmy mieli kilkaset albo kilka tysięcy magnetofonów do dyspozycji, które odtwarzają dźwięk i mamy po prostu taki kawałeczek wirtualnej taśmy, na której nagrywamy naszą próbkę, która przyszła tutaj drogą cyfrową, tak? Pamiętamy. Czyli bardzo ładnie z komputera, bez szumów. I teraz tak, ten sampler odtwarza tą próbkę. Może ją odtwarzać w przód, w tył, szybciej, wolniej, do tyłu, do przodu. Może sobie, na przykład ten mój sampler Yamaha A5000. Dla każdej próbki wgranej w niego, a tych próbek możemy wgrać do niego 4096, dla każdej próbki oferuje pełen, niezależny tor syntezy, czyli odtwarzania tej taśmy. Tak jakbyśmy mieli 4096 małych analogowych studiów pana Eugeniusza Rudnika na biurku. I co oferuje ten sampler w jednym takim, dla takiej każdej próbki?
ta próbka przechodzi mniej więcej taki tor. Czyli mamy play, wgrałem to z kompa i mam tutaj kawałeczek dźwięku. On może być naprawdę długi, bo to może być od tam, nie wiem, ilu chcesz, tam jednej próbki od kilku milisekund do chyba 128 sekund nagrania stereofonicznego, jeżeli jest ten sampler wyposażony w pewną pamięć. I teraz odtwarzamy sobie tą próbeczkę, normalnie sterując nią z klawiatury, prawda? Czyli mówimy, że umawiamy się, że ta próbka to jest tam dźwięk, powiedzmy C6. W nomenklaturze MIDI jest to nuta, powiedzmy, numer tam 67, zmyślam w tej chwili. I taka informacja cyfrowa na kanale, powiedzmy, pierwszym. Taka informacja, plus jeszcze informacja o tym, mamy kanał, nutę i jeszcze jej głośność. I to, czy nuta ma się otworzyć, czy zamknąć, to wszystko składa się w jedno 8-bitowe słowo, które protokołem MIDI jest przesyłane właśnie w postaci zer i jedynek do urządzenia, między urządzeniami. Tak? No nie mogę sobie odmówić przyjemności namalowania tutaj jeszcze tych czarnych. No, bo już umiem. No i może źle to rysuję, a nieważne. Może to są 4? Trudno. Jeszcze mam do zaliczenia semestralnego miesiąc czasu. No i teraz tak, popatrzcie. Tak? Sygnał MIDI steruje z kompa albo ręcznie, jeden kanał, channel 1. Leci sobie taka próbka i teraz na tym kanale to ja tych próbek mogę mieć naprawdę dużo, bo dla każdego klawisza mogę sobie przyporządkować jedną próbkę. I teraz zobaczcie, jaki sampler ma tor syntezy. No dobra, powiedzmy, że jest to normalnie filtr klasycznie. Możemy wybrać sobie, powiedzmy, LPF albo któryś inny chyba z 28 filtrów, które są do dyspozycji. Górno, dolno, przepustowe bandpass, eliminator, wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Potem po tym filtrze mamy normalnie obwiednie, wzmocnienia, czyli envelope generator. No i potem wysyłamy to. Teraz to jest bardzo ciekawy moment, bo w tym samplerze mamy 6 niezależnych bloków efektowych. Każdy z tych bloków ma chyba po 128 różnych efektów do dyspozycji. Od rewerbów, pogłosów, po prostu przez wszystkie znane jakby i stosowane powszechnie rodzaje efektów. I w jednej maszynie, w jednym samplerze, w jednej obudowie mamy 6 takich po prostu bloków efektowych. I te bloki też można ze sobą łączyć na różne sposoby. Można sobie na przykład puścić sygnał w taki sposób i przetworzyć sobie przez 3 albo 6 efektów, albo 2 jakiś dźwięk i tak dalej. I teraz decydujemy dla każdej próbki, gdzie będzie wysłana, nie? Czyli powiedzmy, że wszystkie próbki z kanału pierwszego są wysyłane na blok efektowy pierwszy. A w tym bloku efektowym możemy sobie na przykład zapiąć jakiś tam fajny reverb. Albo jakiś tam inny. Flanger, no co chcemy, po prostu jest tego dziesiątki. Beat crusher, nie wiem, lo-fi, co chcesz. Czy rozszerzać panoramę stereo, zwężać ją, mnóstwo rzeczy. No i tak te 4 kanały. Teraz patrzcie, to wszystko się dzieje w obrębie jednego urządzenia. Mamy normalnie 4 kanały tutaj, a tych kanałów jest do dyspozycji 16, więc to jest po prostu otchłań, a w tej maszynie, akurat w tej Yamasze, no ponieważ jest to high-endowy model, koniec świata, jakby koniec stawki, jest 2 razy 16, mamy 32 kanały do dyspozycji. Teraz zobaczcie, ile jeden kanał może zrobić już. No, może mieć tych próbek tutaj setki, a my tych kanałów mamy jeszcze tutaj 3. No i zobaczcie teraz, co się dzieje. Czyli mamy 1, 2, 3 sterowane kompem i 4, który steruje sobie ręcznie na żywo. Te kanały są przyporządkowane do bloków efektów, a ten faktycznie był przepuszczony przez aż 3 efekty. No i teraz sobie decydujemy, że wyjścia tych wszystkich bloków efektowych wychodzą razem na sumę stereo. Ale oczywiście możemy też wysłać je mamy 8 wyjść z samplera też. Możemy sobie potem na przykład możemy sobie wysłać na jakąś instalację dźwięku dookólnego, możemy robić co chcemy. Oczywiście też jest funkcja resamplingu,
I można to, co się gra, wgrywać, zrobić wyjście od razu na wejście samplera i samplować to, czym się gra i po prostu jakby nawarstwiać te struktury, rozszerzać je bez końca praktycznie. No ale my nie będziemy tutaj takich rzeczy robić, nie będziemy wężem, który zjada własny ogon, tylko będziemy sobie tym sterować MIDI w takiej otwartej konfiguracji. I teraz to stereo, cała ta suma, czy tam 8 tych kanałów, nieważne, też może się wydobyć z samplera albo w postaci analogowej, albo w postaci cyfrowej. I można sobie tą sumę stereo wysłać toslingiem, oczywiście światłowodem do kompa. I sobie normalnie zgrać sobie po prostu na przykład swój performance z tego samplera wykonywany. No, ale to jeszcze nie wszystko, słuchajcie. To jest jakby dlaczego lubię sprzęt, dlaczego lubię hardware. Właśnie dlatego, ponieważ to nie wszystko. To jest dopiero początek. Ponieważ teraz uważajcie, każdy z parametrów brzmienia, czy to powiedzmy częstotliwość filtra, czy atak albo zwolnienie, atak release, czy każdy inny parametr obwiedni filtra oraz efektu, a każdy efekt to są bardzo rozbudowane rzeczy, na przykład taki reverb z tego bloku w Yamaha A5000, to ten reverb ma około 15 parametrów, które regulujemy. 15 parametrów, każdy taki blok jest jakby oddzielną fabryką. 15 parametrów tego efektu. Tam jest po prostu wszystko, co nam się może zamarzyć. Począwszy od szybkości odbić, wielkości pomieszczeń, skończywszy na filtrach. W obrębie tych efektów są jeszcze każdy z nich, tam te 90 czy 120 różnych efektów, każdy z nich ma jeszcze filtry, które pozwalają precyzyjnie ustalić charakterystykę nie tyle samego wysyłanego dźwięku na końcu, co jakby charakterystykę odbić. Na przykład w rewerbie możemy sobie osobno regulować odbicia średniego pasma, niskiego, wysokiego. Możemy regulować feedbacki, czyli pętle sprzężeń na poszczególnych pasmach w jednym efekcie, w jednym ze 128 dostępnych efektów, jednego z 6 bloków, w którym mamy w każdym co innego. Możemy mieć 9, 4, 8. Więc teraz wyobraźcie sobie, do czego zmierzam, że wszystkie te parametry są kontrolowane na żywo poprzez MIDI. Czyli nie dosyć, że kierujemy artykulacją wyzwalania dźwięków, to jeszcze możemy w czasie rzeczywistym albo z sekwensera zapisywać te rzeczy, albo z kontrolera, takiego jak Wam pokażę na żywo, możemy w czasie rzeczywistym kontrolować te elementy zarówno toru samej syntezy, jak i toru bloku efektów. Po prostu na żywo. Można to robić dla każdego kanału. Tak? Jedynym ograniczeniem jest to, że na żywca to my sobie możemy owszem wszystko regulować, ale tylko dla jednego już kanału. Musimy sobie wybrać tak zwany master channel w tym samplerze. I możemy sobie to na żywo regulować dla jednego kanału, który nazywa się master channelem. Cały ten tor jest żywy i elastyczny dla jednego kanału naraz. A pozostałe grają po prostu tak, jak je zaprogramowaliśmy już w tych parametrach. Co i tak jest naprawdę, uwierzcie mi, 28 razy więcej niż trzeba. I już gdzieś tam na pograniczu jakby percepcji i przyjęcia tego, żeby to jakoś kontrolować w głowie, zaprojektować coś takiego, żeby nie doszło do eksplozji głowy, to ten jeden naprawdę w zupełności wystarczy. No i jak nie trudno się domyśleć, ja sobie założyłem, że na żywo parametry efektów i całego toru syntezy będą kontrolowane w tym kanale 4. A to wszystko zostawiłem już komputerowi. Ciekawe, czy to u góry będzie widać te rysunki. Widzę, że to jest trochę za jasno, ale już trudno. I to wszystko poleci z kompa, a to będę sobie grał na żywo i na żywo swoim kontrolerem będę kontrolował tutaj tą sytuację. Więc tak wygląda sampler. On jest teraz w skrzynce transportowej, w tak zwanym case'ie.
kilka lat woziłem go w siatce z Biedronki na różne sytuacje muzyczne. Przeżył. Są to bardzo porządnie zbudowane zazwyczaj maszyny. No i ten sampler ma taką skrzyneczkę. Tutaj mamy wygodny uchwyt. Można go nosić, wozić. A w środku wygląda to tak. Że tu mamy przód samplera. Tu mamy tył. Równie istotny jak przód. Teraz sobie go wyjmiemy z tej kasty. Widzicie, muzyka elektroakustyczna musi nawyknąć do przemieszczania dużych mas materii, często w krótkim czasie. Sampler Yamaha A5000. Z przodu mamy wejścia, dwa wejścia analogowe, lewe i prawe. Tutaj mamy wzmocnienie, poziom nagrywania. Tutaj mamy całe sterowanie samplera, odbywa się za pomocą tych przycisków i tych tutaj 5 encoderów. Encoder, czyli nie potencjometr, ale pokrętło, którym możemy kręcić bez końca w prawo i w lewo. No i tutaj mamy część zawiadywania całym urządzeniem. To jest przód, to jest stacja dyskietek. No i wyświetlacz oczywiście. Teraz zobaczymy coś z tyłu. Tutaj mamy tył samplera. Wentylator. Warto go wyciszyć, a wyciszyć najłatwiej go przez redukcję obrotów. Taki wiatraczek wystarczy, że pracuje na minimalnych obrotach. Wystarczy minimalna cyrkulacja powietrza przez urządzenie, żeby zapewnić chłodzenie tego, co trzeba. One wcale nie muszą wyć jak opętane. Tutaj z tyłu mamy też szynę SCSI. Ten sampler jest dosyć wyjątkowym urządzeniem, bo on ma i magistrale danych SCSI i IDE, więc można do niego podłączać już nowszej generacji urządzenia pamięci masowej. To jest bardzo fajna rzecz, bo to jest karta rozszerzenia. Sama w sobie ta karta kosztuje około 1000 zł, ale kiedy kupujemy ten sampler używany, to zawsze warto się dokładnie przyjrzeć na zdjęciach, czy on ma tą kartę z tyłu rozszerzeń, ponieważ ludzie sprzedają je często nie wiedząc w ogóle, że one są zaopatrzone w taką kartę. Myślę, że to jest standard, a sama ta karta jest warta tyle co sampler. Ona jest bardzo ważna, bo ma tutaj, zapewnia nam cyfrową komunikację z komputerem i to za pośrednictwem wejść optycznych, jak i normalnych koaksjalnych tutaj tak zwanych cinchów. No i później mamy 6 przypisywanych wyjść, a w samej maszynie mamy tak, jeżeli nie mamy tej karty rozszerzeń, to wtedy możemy wgrywać próbki albo importując je przez SCSI z CD-ROMu, albo przez dyskietki, albo samplując je przez wejścia analogowe na froncie, czyli nam transmisja cyfrowa odpada i zostaje nam coś takiego wtedy. Tutaj mamy dwa wyjścia stereo, lewy i prawy, i jeszcze dodatkowa para wyjść assignable, lewy i prawy, i to jest też fajna rzecz, bo to są dwie magistrale MIDI. Jedna to jest A, druga to jest B. Jak widać, w A mamy true również, a w B już tego nie ma, jest tylko, znaczy jest true, ale nie ma wyjścia, jest tylko wejście. Mamy in B, in A. To jest bardzo mocna rzecz, bo możemy sobie jedną magistralą posyłać na przykład informację muzyczną, a drugą informację sterującą, no i tak dalej. W każdym razie no, jest to też dosyć niezbyt często spotykane. No i teraz zajrzymy sobie do środka. Ponieważ często zaglądam do środka, to ze wszystkich chyba 12 śrub mocujących, które tutaj były, zostawiłem mu 5. Dokładnie tyle, ile trzeba, żeby to wszystko utrzymać w kupie. No i teraz zajrzymy do środka. Dlaczego
Dlaczego środek jest ważny? Czego w ogóle muzyk może szukać w środku urządzenia? No może szukać wielu rzeczy. Znaczy jak masz dużo kasy, to nie musisz się na tym znać, tak? To dużo upraszcza, ale jest jeszcze jeden aspekt, ja to po prostu bardzo lubię. I dlatego się na tym znam. I teraz tak. No i można wiele rzeczy zrobić samemu, tak? No i teraz zobaczcie, to jest przód urządzenia. Tutaj mamy panel kontrolny cały i wejście analogowe do samplowania, tak? Tędy wchodzi dźwięk, kiedy jest samplowany. No ten dźwięk właśnie tutaj fajnie widać takimi ekranowanymi przewodami poprzez te rdzenie ferytowe, antyzakłóceniowe i tak leci na tył. Tutaj z tyłu są przetworniki analogowo-cyfrowe dopiero. Informacja analogowa tutaj leci. Tu mamy pamięć RAM samplera. On jest w tej chwili doładowany na maksimum, czyli ma 128 MB RAMu. Jak ktoś pamięta stare PC-ty, to tak wygląda pamięć. No jest to bardzo tanie, na pewno jak to gdzieś można kupić, to w cenie złomu już raczej. No chyba, że jest to pamięć bardzo wyspecjalizowana i znaczy nawet kiedyś może nie specjalizowana, kiedyś standardowa, ale dzisiaj pasująca już i używana właściwie tylko do tego typu urządzeń, no to wtedy potrafi ona kosztować słono, więc patrzcie, kupując sampler upewnijcie się, że jest on zaopatrzony należycie we wszystkie rozszerzenia pamięci. Jeżeli macie do wyboru urządzenie wyposażone na maksimum i trochę droższe niż urządzenie gołe, to zawsze bierzcie to w którym już jest wsadzone wszystko to, co możliwe. To naprawdę ma znaczenie, nie? To wszystko ma znaczenie. Pamięć RAM jest właściwie... Pamięć RAM stanowi o całej funkcjonalności tego urządzenia. Im jest jej więcej, tym więcej można zrobić. Teraz tu jest też ciekawa rzecz. Jest to, tak jak już wspomniałem, ten sampler ma architekturę i SCSI i IDE. Więc możemy tu montować albo twarde dyski SCSI, albo twarde dyski IDE. Ponieważ ja go jakby wyciszałem maksymalnie, na ile to możliwe, to zrezygnowałem z twardych dysków, które są hałaśliwe bardzo. I założyłem po prostu tutaj kartę CF Compact Flash na takim adapterze. Złączę to tutaj zasilanie. Jak widzicie, ktoś się trochę zna na komputerach, to zobaczy od razu, że to jest po prostu wszystko konfiguracja standardowego dysku IDE. To jest po prostu karta Compact Flash. 4 GB na adapterze na IDE. Na pewno jest to wolniejsze niż twardy dysk, ale na pewno jest to cichsze, nie? Bo to jest po prostu idealnie ciche. No a dla mnie to miało znaczenie wtedy. Teraz bym chyba zamontował już twardy dysk chętnie, bo jednak jest to wolniejsze od twardego dysku, a w sytuacji scenicznej, kiedy się gra na żywo, to jednak ważne jest to, żeby szybko te programy przeładowywać. No a to jest wolniejsze, ale jest cichsze. No i to jest bardzo fajne w tym samplerze, nie? No bo naprawdę w tych starych maszynach ze SCSI, z magistralą danych SCSI, to jest to bardzo, bardzo kłopotliwe, cokolwiek tam kupić, jakiś dysk albo jakąś czytnik kartek, jak na Kurzweilu mam, no to jest to wszystko o wiele trudniejsze, no mniejsze pojemności wszystkich dysków, bardzo głośna praca, duży pobór prądu, nie? A magistrala IDE już jest jakby generacją 10 lat młodszą chyba od tego SCSI. I ten sampler jest właśnie w tym wyjątkowy, że on ma wewnętrzne IDE, nie? Czyli możemy mu zakładać w miarę współczesne dyski, różne rozszerzenia i tak dalej. Tutaj jest zwalniacz obrotów wentylatora, jest to normalnie kupiona po prostu takie pecetowe urządzonko z potencjometrem do przykręcania wentylatorów, wiatraków, też jest to produkowane w celu wyciszania pecetów i tutaj tu jest zasilacz, świetnie się to sprawdza. Wystarczy tylko przeciąć zasilanie wiatraka i podłączyć je do tego regulatora. Czyli to jest jedna modyfikacja, którą zrobiłem, to wyciszenie wentylatora. Druga to zamiana dysku IDE na dysk SS, na ten dysk CF, na kartę CF na adapterze. I to właściwie tyle. Potem jeszcze ponaprawiałem te encodery, które też wymagały już naprawy. To jest ta karta rozszerzeń tutaj. Bardzo ważna rzecz, no elementarna jakby funkcjonalność dla mnie, nie? Czyli cyfrowe wejście sygnału i
i wyjście wielokanałowe. No a tutaj jest cała ta maszyna. Jak widać, to czym jest ten sampler? On jest po prostu komputerem. Jest po prostu wyspecjalizowanym komputerem. Zbliżymy się teraz na te kości i teraz zobaczcie, czym jest sampler. No jest to po prostu komputer. Wyspecjalizowany komputer, który zamiast monitora ma wyświetlacz mały i zamiast klawiatury i myszki ma po prostu interfejs na panelu przed nim i tyle. To jest normalny komputer. Tu ma pamięć operacyjną, pamięć stałą. Tutaj są jego procesory specjalizowane, podejrzewam, kości logiki programowalnej i tyle. Ok, jak już jesteśmy przy wnętrznościach, to mogę powiedzieć, jak uratować taki sampler, ponieważ on często może być sprzedawany jako częściowo uszkodzony przez wzgląd na to, że te encodery, czyli jego te pokrętła na froncie już po prostu nie łapią, czyli kręcimy sobie takim pokrętłem, a efekt działania jest przypadkowy, czyli on tam podskakuje sobie w lewo, w prawo, jakieś dziwne rzeczy się dzieją, to jest wszystko kwestia wyrobionych encoderów i teraz te encodery po prostu, no to jest każdy, kto jest zaznajomiony z techniką cyfrową, kto robił coś w Arduino z enkodowaniem i tak dalej, to wie, że jest to wszystko kwestia dekodowania po prostu przełączników i kiedy one zaczynają już, kiedy się starzeją, to już nie łączą tak dobrze jak kiedyś, no i pojawiają się różne zakłócenia, które można po prostu, mówiąc krótko, odfiltrowywać kondensatorami. Zobaczcie, jak to można fajnie naprawić. To jest ta modyfikacja. Są to po prostu kondensatory 100 nanofaradów, SMD. Tutaj mamy, to są te elementy, nie? To jest kondensatorki 100 nano, jeden i drugi. Lutowane tak sprytnie, że to ze schematem można sobie sprawdzić. Z datasheetem, z kartą katalogową tych encoderów Alpsa, że tu jest po prostu wyjście sygnału enkodowanego. No i lutując kondensatory, tutaj filtrujemy po prostu zakłócenia i mikroprocesor już wie, jak sobie z tą informacją poradzić. No i tyle. I ten sampler, który zaczyna normalnie pracować, taka naprawa nie kosztuje praktycznie nic, bo taki kondensator tam 5 groszy może kosztuje 1, a mamy urządzenie po prostu jak nowe, nie? Wszystko zaczyna chodzić, śpiewać, tańczyć. No i tyle. I to urządzenie do kupna z drugiej ręki na eBayu od 800 do 1200 zł w pełnej wersji wyposażenia można kupić. Samplujemy. Czyli mamy tutaj w Audition dźwięki. Mamy sampler, w którym pokrótce tylko opiszę, określamy wejście sygnału, typ nagrywania, czyli sample plus kolejne sample. Nagrywamy do nowego banku sampli, nadajemy wstępną nazwę ser, mapujemy do klawiszy teraz automatycznie. Zaczynamy od 48 klawisza MIDI, czyli od C ileś tam, któregoś tam, i mapujemy tylko na klawisze białe. Później mamy wejście optyczne, format stereo, częstotliwość określana zewnętrznie przez sygnał przychodzący cyfrowy, pretrigger 0. I teraz tak, ważną rzeczą jest triggering, czyli wyzwalanie. Zobaczcie tutaj, puszczę dźwięk. Określam poziom, od którego się rozpoczyna nagrywanie próbki i poziom, przy którym się kończy nagrywanie próbki. W ten sposób sampler sam włącza i wyłącza nagrywanie i mapuje sobie to na kolejne klawisze, na klawisze białe, począwszy od numeru MIDI 48. Czyli przechodzę teraz na okno rekordu. Tutaj zwróćcie uwagę, widać wskaźniki poziomu. Czyli sygnał przychodzi. I teraz o samych próbkach. Tutaj widać w Audition mamy nagranie z Zooma. Z tego co pamiętam, to chyba tylko zrobiłem tutaj bramkę szumów, nic więcej. Możemy jeszcze je znormalizować. Do minus 0,02 dB. Po tym zabiegu to jest wszystko o wiele wyraźniejsze. No i teraz, żeby dobrze działał ten system automatycznego triggerowania w samplerze, to powinno być tak po 2 sekundy przerwy między dźwiękami.
No to powsadzamy sobie po 2 sekundy silence'u, czyli mamy po prostu i wbijamy tą ciszę. Wbijamy ją gdzie się da. Ja tak beztrosko klikam sobie po tym waveformie, ale tutaj mam ustawię opcję Zero Crossing przy selekcie, zobaczymy. Tu coś jest. Bor. Wpychamy dalej. To aż tak nie trzeba trafiać super, bo po tym samplerze i tak jeszcze obrobimy początki i końce tych próbek. Jak mamy coś takiego? No dobra. I teraz po prostu zobaczcie, w samplerze wystarczy jeden ruch ręką. Czyli nagrywamy tak, go i rozpoczynamy nagranie. Puszczam tutaj w Audition próbki. Jak widzicie, po każdej przerwie jest nagrywanie do pamięci i dzielenie tych próbek i od razu przypisywanie ich też do banku sampli i do kolejnych klawiszy białych. Ok. Kończymy. No i zobaczmy, cośmy nagrali. Czy rzeczywiście mamy tutaj sample. Mamy tutaj sery. Dużo serów. Możemy sobie odsłuchać te sery. Tutaj mamy oryginalne dźwięki samplera, też są, jest tutaj kilka pulsów. No ok, czyli mamy te sample powgrywane. Teraz należy te sample wyedytować, wytrimować, zrobić początek, koniec, zamapować. No, to zamapowane już są na klawiaturę. Tutaj możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Tak to się układa na klawiaturze. Tak to ustawiłem, żeby każdy sample miał tylko jeden klawisz do tego utworu. Czyli nie są porozciągane na zakresy. Każdy jest na jeden, bardzo prosta rzecz. No i tak wygląda samplowanie. Potem sobie przypisujemy tej próbce tutaj dokładnie określamy, gdzie ona ląduje, w którym banku efektów na kanale stereo i tak dalej. Mamy tutaj output, określamy output. Mówimy efekt 1, potem idziemy do edycji efektów. Patrzymy sobie, efekt 1 to jest nic w tej chwili. No i weźmy sobie na przykład Tech Modulation. Weźmy sobie jeszcze raz tę próbeczkę. Tu jest taka bardzo pożyteczna funkcja automatycznego wybierania na podstawie klawisza. Klawisz, który wciskamy, to się wybiera próbka. Świetna rzecz, naprawdę. I teraz mamy tą próbkę, idziemy. To jest próbka ser, numerek automatycznie 2. Przypisujemy jej wyjście na efekt pierwszy. Teraz efektowi pierwszemu przypisujemy wyjście cyfrowe. To nie, weźmiemy sobie optyczne, bo akurat nagrywam z analoga. Możemy też na inny efekt wpisać wyjście, ale my sobie weźmiemy stereo out. Jak widzicie, on już jest poddany temu efektowi. Teraz sobie jeszcze wróćmy do map out. Ustawimy sobie poziom.
output 127, czyli wszystko to jest dosyć cicho, to wrócimy sobie do samej próbki. Tutaj mamy Trimlob, o, to jest ta próbka. Widzicie, ona jest dosyć cicho nagrana, bo widać po waveformie. No to zrobimy sobie normalizację. To było tu. Normalizacja, proszę bardzo. Sure. Normalizujemy, czyli jest to proces polegający na tym, że przez głośniej po prostu najwyższy pik jest podciągany do zera. No to sobie już gra. Możemy sobie teraz wrócić do efektów i zmienić sobie ten tech mod na coś innego. No i tutaj mamy tych efektów setki. No, czyli tak wygląda wprowadzenie próbek do samplera. Później nagrywamy to wszystko na dysk. Tutaj mamy część obsługi dysku.